Siemano YouTube! Dzisiaj będzie ciekawy, mam nadzieję, odcinek i podejrzewam, że będzie dosyć długi. Dzięki uprzejmości firmy Motorland, która, jak doskonale pewnie wiecie, dostarczyła mi na testy najpierw Kymco MX-u 550, teraz Kymco MX-u 700, będę mógł pokazać Wam, jak wygląda pierwszy przegląd właśnie MX-u 700, a tak naprawdę 550 wygląda bardzo podobnie, więc jak macie 550, to też zapraszam do oglądania. Oczywiście muszę zaznaczyć, że w normalnych warunkach, kiedy macie swojego quada i chcielibyście utrzymać gwarancję, należy taki przegląd wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi Kymco, czyli najczęściej jest to po prostu dealer, u którego kupiliście, lub taki serwis, który jest Wam najbliższy. Jeżeli zrobicie to samodzielnie, w taki sposób, jaki ja Wam na przykład pokażę, musicie liczyć się z ewentualną utratą gwarancji. Ale jeśli nie zależy Wam na tej gwarancji, bo na przykład macie już quada używanego, który jest po okresie gwarancyjnym, a dopiero przejechaliście nim 150 km i chcielibyście zrobić taki przegląd, to ja Wam dzisiaj pokażę, jakie rzeczy wykonują, jaką checklistę wykonuje dobry serwis, co robi, jak robi, no i też muszę Wam przyznać, że jest tutaj przeze mnie osobiście zgłoszona pewna niewielka awaria, którą też dzisiaj postaram się usunąć. Więc zapraszam Was na, mam nadzieję, ciekawy odcinek. Na początku omówmy sobie przygotowaną przez Kymco i trochę tutaj przeredagowaną przeze mnie checklistę, co tak naprawdę będziemy robić podczas przeglądu na 150 km lub po pierwszym miesiącu użytkowania tego quada. Podzieliłem tą checklistę na 3 sekcje. Pierwsza to jest test drogowy, ponieważ uważam, że sprawdzenie takich rzeczy należy wykonać właśnie podczas testu drogowego, na przegląd i wymiany ewentualnych elementów oraz zgłoszone usterki. W ramach testu drogowego należy sprawdzić zawieszenie, sprawdzić jego działanie i skorygować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podczas tej jazdy drogowej nie zauważyłem jakichś niepokojących zachowań, zawieszenia, wszystko działa poprawnie, więc możemy, słuchajcie, zaznaczyć, że zawieszenie sprawuje się naprawdę dobrze. Kolejnym punktem było sprawdzenie układu kierowniczego, czyli należy sprawdzić jego działanie, wymienić, jeśli stwierdzone zostaną uszkodzenia, sprawdzić działanie manetki gazu i wyregulować ją, jeśli właśnie taka potrzeba zajdzie. Podczas testu drogowego okazało się, że układ kierowniczy jest poprawnie funkcjonujący, nie ma na nim żadnych luzów niepokojących, wszystko działa ok, wspomaganie kierownicy również działa poprawnie, manetka gazu działa tak jak powinna, czyli płynnie, lekko, bez jakichś wyczuwalnych gdzieś po drodze problemów z funkcjonowaniem. Wyregulowane przeze mnie zostało wcześniej tutaj to takie małe ograniczenie odległości, na jaką możemy przepustnicą operować. Nie ma zatem żadnej potrzeby regulacji, wszystko działa poprawnie. Możemy postawić X-ika w checkliście. Następną rzeczą testu drogowego jest układ wydechowy, gdzie należy sprawdzić jego szczelność, wymienić uszczelki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na moje oko układ cały wydechowy działa poprawnie, nie zauważyłem żadnych problemów z nim, nic nie stuka, nie puka przy okazji, wszystko trzyma się kupy, trzyma się miejsca, w związku z czym nie widzę żadnej potrzeby, żeby cokolwiek tutaj zmieniać, wszystko działa poprawnie. W teście drogowym sprawdziłem również hamulce, właściwie to ich działanie. Dlatego, że jeszcze należy później sprawdzić płyn i jeżeli klocki wykazują już zużycie, należy je wymienić, jeśli taka potrzeba zajdzie. Natomiast na chwilę obecną sprawdziłem drogowo działanie hamulców, sprawdziłem oczywiście oświetlenie, działa wszystko poprawnie, żadne żarówki się nie wypaliły, wszystko jest tak jak być powinno. Zauważyłem niestety podczas testu drogowego, że sam parking nie działa jednak tak jak powinien. Będę musiał sprawdzić później klocki hamulcowe lub ewentualnie dokonać regulacji, ponieważ działa zbyt słabo i niestety jesteśmy w stanie na zaciągniętym parkingu quada przepchać, w związku z czym nie powinno to tak funkcjonować. Poprawnie też działa system OPC, czyli ostrzeżenie dźwiękowe. Dodatkowo poprawnie w skrzyni działa też parking. Nie ma się do czego doczepić. Ok, test drogowy wykonany. Możemy zaznaczyć X-ika. Omówię teraz na szybko kolejne rzeczy, które będziemy wykonywać
Nie wiem, czy w takiej kolejności dokładnie, ale będę sobie odznaczał wszystko, co już zrobiłem. Będziemy wymieniać olej silnikowy, filtr oleju, sprawdzimy również i wyczyścimy takie dodatkowe sitko oleju. Sprawdzimy olej przekładniowy, jego stan i czy nie ma żadnych wycieków, odmę głowicy pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy musieli ją wymienić. Przewody paliwowe również pod kątem pęknięć i uszkodzeń i również wymienimy, jeśli będzie taka potrzeba. Na chwilę obecną, bo ja użytkuję tego kłada, nie widzę, żeby taka potrzeba była, no ale jak będziemy mieć wszystko rozebrane, lepiej to na pewno będzie widać. Skontrolujemy też luzy zaworowe i ustawimy, jeśli będzie taka potrzeba. Sprawdzimy płyn chłodzący pod kątem wycieków i uzupełnimy, jeśli zajdzie jakaś taka potrzeba, ale też mi się nie wydaje, żeby taka była. Pasek napędowy sprawdzimy, czyli skontrolujemy jego stan. Jeśli będzie coś tam źle, czego się nie spodziewam, to będziemy go wymieniać przy okazji. Hamulce to właśnie sprawdzimy płyn, wymienimy klocki hamulcowe, jeśli będzie taka potrzeba, ewentualnie wyregulujemy. Pod sam koniec, kiedy już złożę z powrotem tego kłada, sprawdzimy spasowanie nadwozia, czyli mocowania i zapinki nadwozia, skorygujemy, jeśli będzie taka potrzeba. I w międzyczasie jeszcze jest jedna zgłoszona przeze mnie usterka, nieprawidłowe działanie przycisku klaksonu. Dlatego, że ten przycisk tak naprawdę jest dwufunkcyjny. Z jednej strony jak włączymy, to awaryjne. Zwracam Waszą uwagę, że nawet jak kład jest zgaszony, to w przypadku Kymco awaryjne działają, co jest cholernie mądrym rozwiązaniem. Niestety nie występuje to we wszystkich kładach, bardzo nad tym ubolewam. Natomiast w przypadku Kymco to działa. Natomiast problem polega na tym, że klakson po jego wciśnięciu powinien po prostu odbić. A tutaj niestety ciach zostaje w miejscu. Muszę Wam się przyznać, że wcześniej rozbierałem ten przycisk i niestety jest tam po prostu jakieś mechaniczne uszkodzenie, więc w ramach gwarancji otrzymałem od Kymco całkowicie nową część, którą możecie nabyć sobie na przykład w sklepie właśnie Motorlandu. Postaram się w ogóle do wszystkich części, które będę tutaj używał, do jakichś tam olei, który tam zresztą stoi, taki manual do filtra i tak dalej. Postaram się Wam jakieś linki gdzieś tam pod spodem dać, albo przynajmniej pokazać Wam, jaka to powinna być dokładnie część. Ok, więc mamy tutaj ten manipulator, cyk, cyk, wszystko jest ok. Będziemy się bawić na gwarancji w jego wymianę. Jak widzicie, na tej liście parę czynności do wykonania jest, dlatego też podejrzewam, ten odcinek będzie lekko długi, ale mam nadzieję, że też będzie ciekawy dla Was. No okej, to co? Nie pozostaje nam nic innego, jak się troszeczkę przebrać i rozpoczynać robotę. Na początku musimy zdemontować stopień, więc mamy 8 takich krzyżaków, od środka na klucz dziesiąteczkę, 4 śruby tutaj i z tej strony mamy 2 spinki, natomiast z drugiej strony mamy już 3 spineczki. Musimy rozebrać zarówno tę stronę, jak i tamtą, ponieważ musimy się dostać i do silnika, i do przekładni CVT. Aby ściągnąć ten plastik, musimy przede wszystkim ściągnąć tutaj, tu taka spineczka jest, należy ją wyciągnąć, lecimy. Po błotku było trochę jeżdżone. Rozpinamy te spinki. Te tutaj. Tu pod spodem mamy 2 ukryte.
Aby zdemontować tą pokrywę schowka, należy unieść troszeczkę go do góry i popchnąć w tamtą stronę. O, i ciach, wyciągnięty. Zostało nam zdemontować tą spinkę, wyciągnąć tutaj bolec, a następnie całą gałkę uda nam się wyciągnąć w górę. Aby zdemontować górny panel, to tu jest taki zaczep, więc musimy troszeczkę do góry szarpnąć, żeby ten zaczep wyszedł. I później już reszta tych kątowych nam ładnie wyłazi. I tutaj, w tamtą stronę. O. I cyk. Cały panel nam grzecznie zszedł. I tak samo z drugiej strony. Tutaj zobaczcie, jest ten zaczep. Później takie kątowe i takie kątowe. Aby sprawdzić luzy zaworowe, będziemy musieli ściągnąć też cały ten schowek. I tu są 4 śrubki. Raz, z drugiej strony taka sama. I 3 i 4 dziesiąteczki odkręcamy. Pamiętamy też o odłączeniu tutaj gniazda zasilania USB. Pod schowkiem mamy taki plasticzek. Podnosimy i tadam, dostęp już piękny mamy. Mamy już trochę wyrozbierane, więc możemy przystąpić do przeglądu. Zaczniemy od płynu chłodzącego. Właściwie ja już to sprawdziłem wcześniej, ale chcę Wam pokazać. Jeśli chodzi o ilość płynu, jest wszystko w porządku. Sprawdziłem po kolei na wszystkich rurkach, czy nie ma żadnych wycieków. Nic takiego nie widzę. Sprawdziłem, czy jest dobrze dokręcony kapselek. Sprawdziłem też przy chłodnicy. Tutaj mi ciężko będzie pokazać, ale sprawdziłem, czy czasem przy chłodnicy nie ma żadnych wycieków, ale gdyby były, no to byśmy też to widzieli tutaj na zbiorniczku wyrównawczym. Wszystko wygląda, że jest ok. Wszystko się trzyma. Wszystko jest stabilnie. Możemy odhaczyć. No i cyk. To było akurat szybkie i proste. Później nie będzie tak łatwo. Możemy też sprawdzić od razu przy hamulcach płyn, no bo klocki to dopiero gdzieś później. Więc czy jest, no sprawdziliśmy już działanie wcześniej, a teraz czy jest odpowiednia ilość płynu. Widać tutaj u góry, mam nadzieję, że to też widzicie. Widać bąbelek powietrza, wszystko jest ok. Tutaj jest troszeczkę ciężej to zauważyć, ale też mi wierzcie na słowo, że bąbelek jest. Tutaj płyn od hamulca nożnego też wygląda bardzo dobrze. Musicie mi wierzyć na słowo, bo nie da się tego pokazać, ale stan jest ok. Więc również możemy sobie ten odhaczyć płyn i działanie, bo już sprawdziliśmy wcześniej. Nie zaznaczam sobie tutaj, dlatego że jeszcze oczywiście trzeba będzie sprawdzić klocki. Przewody paliwowe też możemy od razu zobaczyć. One są prawie tutaj całe na wierzchu. Możemy sobie zobaczyć, czy nie jest gdzieś coś uszkodzone. Przede wszystkim, czy nie ma żadnych wycieków. Wszystko wygląda w najlepszym porządku. Jest ok. Wszystko się trzyma. Nic się nam nie odłączyło. Więc lecimy. Check. Wcześniej sprawdzałem układ wydechowy, ale mam jeszcze tutaj pięknie na wierzchu wszystko. Mogę sprawdzić, czy nic nie poluzowało. Przede wszystkim, czy te obejmy dobrze trzymają, bo one lubią sobie poświszczeć. Tu jest jeszcze jedna. Ok. Wszystko się trzyma. Lubią sobie, wiecie, dzwonić. Jak dzwoni, to warto sobie sprawdzić, czy to właśnie nie jest czasem obejma. To tylko coś spadło. Wszystko jest tutaj ok. Trzyma się, nic nie trzeba podokręcać. Więc teraz już faktycznie na spokojnie mogę drugiego iksika sobie przy układzie wydechowym zrobić. Na checkliście, słuchajcie, nie wiem w sumie czemu, nie ma sprawdzenia filtra powietrza. A skoro już mamy wszystko na wierzchu, to przecież byłoby bardzo nieładnie, gdybyśmy tego nie sprawdzili. Wstępnie wygląda ok. Filtr wygląda ok. Nawet słuchajcie, no może delikatnie tylko przedmucham. Nasączony jest, więc jeszcze nie muszę tego robić. Po takim niewielkim przeglądzie zresztą widać
olej, że sobie grzecznie z niego wycieka. Tu się nam nic nie nazbierało, nie ma jakiejś, prawda, wody i tak dalej, więc bardzo dobrze, to znaczy, że użytkownik nie wjechał za głęboko w wodę. Ok, to ładnie przedmuchuje i montuje z powrotem. Teraz wypadałoby sprawdzić pasek napędowy, zatem odkręcamy wszystkie te śruby dookoła, ściągamy pokrywę i patrzymy, co jest w środku. To są zabrudzenia od ścierającego się paska oraz od wszystkiego tak naprawdę, co nam do tej przekładni wleci przez wlot do CVT, ponieważ akurat w Kymco nie ma tam żadnego dodatkowego filtra, jakiejś skarpety, czegoś takiego. No i co? Trzeba sobie przyjrzeć się i zobaczyć, czy wszystko jest ok. W moim odczuciu pasek nie nosi żadnych znamion uszkodzeń. Pracuje w miarę równomiernie. Nie widzę żadnych uszkodzeń, więc wystarczy tak naprawdę przedmuchać trochę, żeby cały ten pył i cały ten syf po prostu stąd wypędzić, przetrzeć i będzie żył. No to coś tak czuję, że tu zaraz się zrobi pyłowy Armagedon. Powinienem to robić gdzieś na zewnątrz, ale już jest ciemno, zimno i paskudno. Więc no cóż, postaram się po prostu nie oddychać. A nie mówiłem? Warto przedmuchać szczególnie dobrze przy ślizgach, dlatego że kiedy tam się zapcha zbyt dużo syfu, to może wam na przykład kład startować tak, jakbyście samochodem startowali z dwójki czy z trójki, czyli po prostu pasek będzie dużo wyżej niż być powinien. Także warto tutaj temu troszeczkę się przyjrzeć. Po wyczyszczeniu obudowy od środka, wyczyszczeniu miejsc montażowych oraz sprawdzeniu uszczelki, czy wszystko jest w porządku, żeby nam się woda nie nalewała, wyczyszczeniu też obudowy z tej strony, możemy przystąpić do montażu. I przegląd przekładni mamy załatwiony. Check. Najwyższy czas zabrać się za spuszczenie oleju. I teraz tak, są dwie szkoły. Pierwsza mówi, żeby rozgrzać kłada, a wtedy lepiej olej sobie ścieknie. Druga szkoła mówi, że jeżeli na przykład, tak jak w moim przypadku, kład stał tam przez całą noc i nie był odpalany, to równie dobrze nie musimy go tak naprawdę rozgrzewać, tylko spokojnie dać ścieknąć olejowi, ponieważ już część tego oleju ze ścianek sobie ściekła, więc tak naprawdę po co je na nowo rozprowadzać. Więc ja nie będę tym razem odpalał. Faktycznie zanurkuję sobie zaraz pod spód, wezmę miseczkę już przygotowaną i niech olej sobie spokojnie ścieka. Ja będę dalej tutaj robił inne rzeczy z checklisty. Tutaj pod spodem nie ma zbyt wiele miejsca, więc musicie mi uwierzyć, ale właśnie wam teraz pokazuję, że pod spodem są dwie śruby. Pod jedną znajduje się po prostu spust oleju, a pod drugą znajduje się taki filtr siatkowy. W związku z czym obydwie musimy odkręcić, by olej nam zleciał. No i oczywiście trzeba uratować ten filtr siatkowy i wszystkie podkładki, które tutaj mogą być. Nie będę wam tego procesu odkręcania raportował,
bo kurczę, niestety nie dam rady tutaj i z kamerą, i z odkręcaniem, i z łapaniem tego oleju, więc nic tutaj trudnego nie ma, po prostu odkręcamy i uciekamy, żeby olej nam pysk nie zleciał. Olej sobie pięknie ścieka, korek uratowany. Korek należy wyczyścić, podkładka jest jeszcze wszystko z nią ok, w związku z czym możemy ją użyć ponownie. A teraz czekamy, aż sobie większa część oleju ścieknie i należy odkręcić ten drugi koreczek, czyli tam jest pod nim sprężynka, filtr siatkowy. Ten filtr siatkowy, zobaczcie, mam nadzieję, że to wyostrzy, wyłapuje takie sywki, które gdzieś tam sobie zalegają. No, więc trzeba to wszystko ładnie wyczyścić. Jeżeli filtr siatkowy nie jest uszkodzony, to możemy go zamontować ponownie. Jeszcze brakuje oczywiście sprężynki, mam ją odłożoną na boku. Chciałem Wam tylko pokazać to, co potrafi się zebrać na takim filterku. Dlatego fajnie, że on jest. Teraz przystępujemy do demontażu filtra oleju. Warto podłożyć jakąś szmatkę pod spód. Czasami da się go odkręcić ręką, ale po co? Jak ja metodą kupna nabyłem takie sprytne urządzonko. Zakładamy i ono powinno się zacisnąć samo, bo jest przeznaczone dla filtrów od 60 do 80 mm średnicy. Ten ma chyba 64, jak dobrze pamiętam, więc powinno działać. No i co? O, poszło. No, ręką bym tego nie odkręcił. Dobra, już teraz możemy ściągnąć. No i oby się za dużo tutaj dzieciątku nie ulało. Zaraz się okaże. Cyk, nawet nie ma tragedii. Olej, zobaczcie, nawet. Szmatkę profilaktycznie sobie zostawię. Żeby jeszcze pozwolić trochę lepiej olejowi spłynąć, można odkręcić tutaj wlew oleju, cyk, wyczyścić też przy okazji i czekamy, aż olej sobie ścieknie. Może to chwilę zająć. Żeby przystąpić do ustawiania luzów zaworowych, musimy odkręcić ten dekiel, żeby mieć dostęp do przekręcania wałem. Poluzuję, ale warto było szmatę podłożyć, bo może coś się nam ulać. Ok. Wycieramy. I już mamy dostęp, żeby przekręcić wałem. Dobra, teraz wykręcę świecę, a wcześniej trochę tutaj wyczyściłem pole operacyjne, przedmuchałem, żeby nic się do środka brzydkiego nie dostało. Kręciłem wałem korbowym zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby wsadzony śrubokręt w miejsce po świecy wskazał mi najwyższe położenie tłoka w cylindrze. Kiedy tłok jest najwyżej w cylindrze, wówczas mamy tutaj pozycję taką swobodną, że będziemy mogli sprawdzić na zaworach ich luz, zarówno na ssących, jak i na wydechowych. Przy tak niewielkim przebiegu Kymco nie spodziewam się, że cokolwiek tutaj jest do regulacji. Przy zaworach ssących powinniśmy mieć 0,10, zaraz to sprawdzę szczelinomierzem, i przy wydechowych powinniśmy mieć 0,18. Oczywiście mówimy o Kymco MX-u 700. 0,10 na ssącym i ładnie, nie ma żadnych problemów. Ogółem czuć, że nie ma luzu, jest po prostu wszystko tak, jak być powinno. Delikatnie ociera o siebie. Przed chwileczką też sprawdziłem wydechowe. Tam jest 0,18, nie mam niestety na tym szczelinomierzu 0,18, mam 0,15 i 0,20, więc 0,15 wchodziło luźno, 0,20 już było bardzo ciężko, w związku z czym uznaję, że gdzieś tam jest pomiędzy, więc w sumie tak jak być powinno. Więc luzy zaworowe są w porządku, zostały skontrolowane, nie ma potrzeby ustawiania, no bo wszystko jest w porządku. Lecimy dalej.
Olej miał już wystarczająco dużo czasu, żeby sobie ścieknąć, więc złożony został przeze mnie z powrotem taki zestawik, wyczyszczony. No i możemy montować zarówno jego, jak i korek oleju od spodu. Sitko oleju wyczyszczone, nie było potrzeby wymiany, w związku z czym kolejny punkt na checkliście mogę odznaczyć. Teraz pozostaje nam jeszcze zamontować nowy, oryginalny filtr oleju. Do filtra wlewam trochę oleju, żeby go zwilżyć w środku, plus obowiązkowo mamy jeszcze tutaj o-ring i jego też tą uszczeleczkę gumową należy zwilżyć olejem, a następnie za pomocą rąsi po prostu przykręcamy filtr. Aż poczujemy opór, tak z wyczuciem. O, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Zatem wymiana filtru oleju już za nami. Teraz musimy sprawdzić jeszcze odmę głowicy, sprawdzić ją pod kątem pęknięć i uszkodzeń, a jeśli takie znajdziemy, wówczas musimy ją wymienić. Więc sprawdzamy sobie po kolei, czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Wszystko jest ok. Tutaj też. Wszystko wygląda w jak najlepszym porządku. Kolejny punkt na checkliście mamy odznaczony. Wstąpię do wlewania nowego, świeżego oleju. Sprawdziłem, czy korki pod spodem są dokręcone, czy filtr jest dokręcony i teoretycznie wlewa się tędy, ale jak widzicie jeszcze nie przykręciłem tutaj pokrywy zaworów ssących, w związku z czym tędy prawdopodobnie dużo lepiej mi się będzie ten olej wlewało. Olej dostałem od Motorlandu taki, czyli Manol 10W40. Mówią, że jest całkiem fajny do tego Kymco, więc polecają. Zatem ja go wleję, wlewa się według serwisówki 2,6 litra. Tyle postaram się wlać. Następnie silnik gdzieś tam odpalę i w razie czego będę sprawdzał oczywiście stan, czy wszystko jest w porządeczku. Ok, wydaje mi się, że wlałem odpowiednią ilość, w razie czego zawsze dolać troszeczkę mogę. Zatem teraz pokrywę zaworową mogę sobie już spokojnie dokręcić. No dobra, czyli olej silnikowy mamy wymieniony. Teraz przejdę do takiej rzeczy, która mi trochę sens powiek zbijała, słuchajcie. Niby prosta sprawa, czyli niepoprawne działanie przycisku klaksonu, czyli będę musiał cały ten manipulator wielofunkcyjny wymienić. No i cóż w tym strasznego, zapytacie. No właśnie, problem polega na tym, kabelki sobie idą tu, natomiast, nie wiem czy to będziecie widzieć, tam w środku nie widzimy kostek, bo kostki zlokalizowane są, tak mi się przynajmniej wydaje na chwilę obecną, pod akumulatorem. No i cóż w tym strasznego, przecież można sobie zdemontować akumulator. Problem jest taki, że pod akumulatorem znajduje się jeszcze taki plasticzek, do którego są podłączane inne rzeczy. I niestety, ja już próbowałem to wcześniej zrobić i nie da się tego koszyczka w łatwy sposób wyciągnąć tędy. Dlatego, że on jest jeszcze tam dosyć głęboko pod spodem zlokalizowany i przynajmniej mi się nie udało tego zrobić. Co za tym idzie, zaraz będziecie świadkami, jak w Kymco MX U700 do tak prostej rzeczy okaże się, że trzeba ściągnąć cały przód. Dobrze słyszeliście. Najpierw bagażnik, pewnie trzeba będzie bumper, zobaczę po drodze, podłączać światła, podkręcać śruby. No, trochę zabawy może być, tak mi się wydaje. Ale dla was to będzie wesołe. Dla mnie to będzie trochę roboty. No to cóż, trzeba do tej roboty się zabrać. Lecimy.
Tą złączkę u góry odłączamy od ramy, rozdzielamy. To jest w ogóle złączka od świateł przednich. Natomiast tu są takie paskudne, których ja nienawidzę. I to są do kierunkowskazu, więc ja sobie wolę tutaj 2 śrubkami kierunkowskaz po prostu odkręcić. I do ramy jeszcze lampa jest tutaj przymocowana, więc to też trzeba odkręcić. Oczywiście zapomniałem jeszcze nagrać, że tutaj był taki plasticzek na chyba 3 śrubki bodajże, jedną spinkę na dole. No dobra, kieruneczki odkręciłem. Chyba odkręciłem już wszystko, więc teoretycznie, jak o niczym nie zapomniałem, to powinienem tą maseczkę móc teraz ściągnąć. Zobaczmy. O, nie szarpie o nic? Nie. A patrzcie. Działa. No i słuchajcie, doszedł mi kolejny punkt na checkliście. Zobaczcie, niestety dostało się troszeczkę błotka, więc warto to wyczyścić. Ale zajmę się tym trochę później. Najpierw ten przełącznik. Trzeba akumulator pięknie odłączyć. Najpierw sobie kabelki, żeby one mi tutaj nie poginęły. To sobie trytką walnę. Dzięki rozebraniu wszystkiego, jak widzicie, uzyskaliśmy dostęp do różnych kostek i część tam jeszcze jest pod spodem skitrana. Więc teraz tak naprawdę zostało mi po prostu wymienić ten manipulator. Od spodu są 2 śrubki. Teoretycznie tędy powinny przejść kable, więc prawdopodobnie nie będę musiał rozbierać tutaj całości. I co, po prostu po nitce do kłębka. Tu są takie fajne trzymaczki, tu pod spodem też, więc to się pięknie tutaj będzie wymieniało. Udało mi się wymienić ten przełącznik i teraz zobaczcie, o co chodziło. Tutaj w tym nowym już wymienionym mamy klaksonik. Cyk, pięknie nam odbija. A co się działo w tym starszym? Coś po prostu mu się zepsuło, no każdemu może, zobaczcie. I sru. I nie działa. Oczywiście on jest teraz nieskręcony, ale to nie robi totalnie żadnej różnicy. Tak czy inaczej, ten uszkodzony przełącznik trafia z powrotem do importera, czyli do Motorlandu. Poprosili mnie o to, żebym podesłał. No prawdopodobnie dlatego, że chcą zobaczyć, co się zepsuło, żeby uniknąć takich problemów w przyszłości. A ja oficjalnie mogę już zaznaczyć, cyk, że zgłoszone usterki, ogarnięte naprawienie działania przycisku klaksonu, cały wymieniony. Ogółem, słuchajcie, już tutaj troszeczkę poskładałem, zaraz będę wkładał akumulator. Natomiast zdemontowałem już też taki plastik zabezpieczający chłodnicę. I zobaczcie, niewielki przebieg, w sumie bardzo niewielki. Nie był jakoś męczony strasznie w błocie, a już troszeczkę gdzieś tam widać, że ta chłodnica jest lekko zapaćkana. W związku z czym zaraz wyjadę nim, tylko zamontuję akumulator, wyjeżdżam, wyczyszczę tę chłodnicę i składam wszystko z powrotem. Chłodnica już pięknie, jak widzicie, wyczyszczona. Pamiętajcie, że nie można tego robić pod dużym ciśnieniem. Właściwie lepiej to pod bieżącą wodą, jeszcze taką rozproszoną, rozpyloną, żeby nie połamać tych wszystkich maluteńkich blaszek, które są w środku. Zaznaczę również, że ta czynność nie jest wymagana podczas przeglądów gwarancyjnych i nie wlicza się w tą, powiedzmy, podstawową opłatę. Natomiast marzy mi się taki serwis, który zwróciłby na to uwagę, zadzwonił i powiedział: słuchaj, masz całą chłodnicę brudną, chętnie Ci ją wyczyścimy za dodatkową opłatą. Ja wyczyściłem i w sumie mógłbym już składać przód kłada, natomiast skorzystam jeszcze z okazji, że mam wszystko ładnie widoczne i podniosę go i sprawdzę hamulce z przodu. Przednie klocki hamulcowe i tarcza zarówno tam z lewej strony, jak i z prawej nie wykazują żadnych oznak nadmiernego zużycia. Zatem zakładam te drugie koło i przechodzę do tyłu. Tam też sprawdzę klocki hamulcowe.
Dodatkowo wyreguluję hamulec postojowy, o którym wspominałem Wam, że według mnie pracuje zbyt słabo. Hamulec postojowy można wyregulować tutaj, jest kontra, cyk, no i nie jest zaciągnięty, więc jedzie. Podczas jazdy przyhamował, no i całym swoim ciałem się zapieram, nigdzie nie jedzie, więc wydaje mi się, że wyregulowane jest poprawnie. Można przejść do dalszych czynności. Z tyłu zarówno z prawej, jak i z lewej strony klocki też nie wykazują nadmiernego zużycia, tarcza również, więc wszystko w porządeczku. Wystarczy założyć koło, dokręcić według serwisówki 61 Nm. Oczywiście jeszcze kalamitki tu gdzie są, już z przodu przesmarowałem, jeszcze tylko z tyłu. Sprawdziłem przy okazji, czy nie widać żadnych wycieków na dyferencjałach, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Też wygląda, że jest wszystko w porządku. Jeszcze tylko jak spuszczę na dół kłada, to trzeba będzie sprawdzić stan w tych dyferencjałach, czy oleju jest wystarczająco. Dobra, czyli zakładam koło i lecimy dalej. Kalamitki z tyłu są tam w tak nieszczęśliwym miejscu, że ciężko je przesmarować. No ale jakoś się udało, tylko trzeba było się trochę pogimnastykować. W przednim dyferencjale odkręcamy rewizję. Warto sobie jakąś szmatkę podłożyć i zobaczymy, jak wygląda stan. Olej na korku jest czyściutki, to dobry sygnał. Stan sprawdzimy najlepszym możliwym narzędziem, czyli trytką. Delikatnie wsadzę ją tam w dyferencjał i zobaczę, czy jest stan oleju odpowiedni. Celuję, a właściwie ja już widzę ten olej nawet. A, dokładnie, oleju jest jak najbardziej ok. Wsadziłem na jakiś centymetr i centymetr oleju. Mam nadzieję, że to też widzicie, jak najbardziej jest. Więc stan jest w porządku. To samo sprawdzę zaraz z tyłu. No i co, wracamy do naszej listy. Więc olej przekładniowy sprawdziłem pod kątem poziomu oleju. Brakuje wycieku, więc wszystko ok. Lecimy X-ikiem i prawie zapomniałem, ale sprawdziliśmy też hamulce, czyli sprawdziłem klocki. Nie ma potrzeby ich wymiany, wszystko jest w porządku, zresztą to też wiedzieliście. X-ik. Więc zostało nam ostatnie, czyli spasowanie nadwozia, sprawdzić mocowanie i zapinki, ale żeby to zrobić, to muszę całość złożyć, więc zabieram się do składania. Przód już złożony, teraz taka mała jeszcze uwaga. Sugeruję przy składaniu wszystkiego wytrzeć cały ten syf, bo będzie dzięki temu po pierwsze prościej nam to wszystko montować, po drugie kolejnym razem będzie łatwiej zdemontować. Zobaczcie, kymko już całkowicie złożone po całym przeglądzie. Przed chwileczką przeszedłem się dookoła, posprawdzałem spasowania, ale w sumie połowę to sam składałem, więc zwracałem na to uwagę, żeby było wszystko ok. A poza tym znam tego kłada i wiem, że inne rzeczy są też poprawnie spasowane. Więc ostatnia rzecz, czyli spasowanie nadwozia, sprawdź mocowania i zapinki. Wszystkie zapinki są. Skoryguj, jeśli zajdzie potrzeba. Nie ma takiej potrzeby, więc ostatnia rzecz na liście odhaczona. Jak widzieliście, wykonałem wszystkie punkty na checkliście przeglądu po 150 km lub po jednym miesiącu. Jednej rzeczy nie ma na tej liście, a ja to sobie chętnie sprawdzę, czyli po prostu funkcjonowanie wszystkich systemów, tym bardziej, że wymieniałem tutaj manetkę, więc warto to wszystko sprawdzić, warto zobaczyć, czy napędy się przełączają. Jak widzieliście, wszystko działa. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyszedł dwugodzinny, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki serdeczne YouTube, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, cześć!